Chickens really are wonderful things until the fox discovers where they live. Yes. No okej, może przetłumaczymy to. Kury są bardzo fajną rzeczą, dopóki lis ich nie odkryje. It is lovely to be with you this morning. I reflect that I think I've had a regular visit to your church over a number of years now. Bardzo jest mi przyjemnie być wśród nas i właśnie zauważam, że you've been regular? No, you haven't been done. Oh, look, once every year or two, yes. Przychodzę tutaj od czasu do czasu na to miejsce. Yes, regular if you work by years. Okej, regularny, jeżeli weźmiemy pod uwagę lata. I want to tell you a story about a man by the name of Ferdinand Waldo de Mara. Chciałbym wam opowiedzieć historię o pewnym człowieku, który się nazywał Ferdynand Waldo de Mara. De Mara wanted to be great. De Mara chciał być wielkim. The trouble for de Mara was he was a great imposter. Problem, który ten de Mara miał, był, że był wielkim oszustem. Before 1941, when we pick up the story, we know, for example, that he was expelled from St. Louis University for cheating. Kiedy weźmiemy jego historię pod uwagę, wiemy, że przed rokiem 1941 został wyrzucony z uniwersytetu za oszustwo. We also know that leading up to 1941, he was expelled he deserted from both the US Army and Navy. Również przed rokiem 1941 wiemy o nim, że zdezerterował z armii i z marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. In 1941, he took on the character Dr. Robert Linton French. W roku 1945 przybrał albo wziął na siebie postać doktora Robert Linton, człowieka, który się nazywa Robert Linton. He called himself a doctor of philosophy. Zaczął nazywać siebie, że jest doktorem filozofii. And as this doctor of philosophy that was weary of war, he went and joined a Trappist monastery in Kentucky. I jako ten doktor filozofii wstąpił do klasztoru trapistów w Kentucky, który jako człowiek, który miał dosyć wojny. He submitted to all the disciplines required in the monastery. Poddał się wszystkim wymogom dyscypliny, która w tym klasztorze panowała, Except for frugality. Oprócz oszczędności. He was assigned to work in the vineyards. Dana mu była praca w winnicy. And you can guess what happened next. He was not austere. I jak na pewno możecie przypuszczać, co się stało dalej, nie był oszczędnym człowiekiem. And rather than argue with the superiors, he left. I zamiast tego, żeby kłócić się ze swoimi przełożonymi, odszedł. The years passed and in 1952 he surfaces again. I lata przeszły i w roku 1952 znowu pojawił się. This time he goes by the name of Dr. Joseph C. Sear. Tym razem jako doktor Józef C. Sear. He had fraudulently obtained the papers from the real doctor and then passed himself off as Dr. Joseph. W sposób taki oszukańczy uzyskał dokumenty, które świadczyły o tym, że on jest właśnie tym doktorem Joseph Sear. He joined the Canadian Navy I został przyjęty do marynarki wojennej Kanady as a surgeon. jako chirurg. His first task was to pull a tooth from the ship's captain. Jego pierwsze zadanie było wyrwać ząb kapitanowi okrętu. So he stayed up all night and read a book on dentistry. Przez całą noc nie spał i czytał wszystko na ten temat. And it's reported that the next morning he expertly pulled
the captain's tooth. I jest spisany raport, że następnego dnia w sposób fachowy wyrwał zęba kapitanowi. On the Canadian Navy ship in the Korean War, he went ashore and was shocked by what he saw. I kiedy w czasie wojny koreańskiej przybywał na lądzie, był zaszokowany. And so he set up a clinic. I więc założył klinikę. And in that clinic, he did surgery, A w tej klinice przeprowadzał operacje. including even amputations, successfully. Nawet przeprowadza amputacje i z wielkim sukcesem. The thing that got him into trouble was the first 3 soldiers that came in. Pewnego dnia stała się poważna sprawa, kiedy 3 żołnierzy przyszło, kiedy 3 rannych żołnierzy przyszło do tej kliniki. So all 3 were seriously wounded. A więc tych 3 było naprawdę ciężko rannych. And the reports are that he began surgery as if he had done it his whole life. I sprawozdanie jest, że zaczął operację tak jakby czynił to przez całe swoje życie. And after 12 hours, he successfully completed those surgeries. I po 12 godzinach z wielkim sukcesem zakończył tę operację. And so Damara's fame spread as the good doctor. No i jego sława rozeszła się że był dobrym doktorem. The problem was the exploits of Dr. Sear made it into the newspapers. Problem polegał na tym, że osiągnięcia doktora Cyra dostały się do lokalnej prasy. Whereupon the real Dr. Sear became known. I właśnie w tym momencie ten prawdziwy doktor Cyr został poznany. He was given a quiet and dishonorable discharge and went his way. I jako wynik otrzymał ciche, ale dyscyplinarne zwolnienie z armii. A few more years down the track, he surfaces in Texas. Kilka lat później pojawił się w Teksasie. This time, he was known as Ben W. Jones. Tym razem był znany jako Ben W. Jones. He wrote himself some references using previous names. Napisał sobie opinię używając swoich poprzednich imion And successfully applied for a job as a prison guard. i złożył podanie o pracę jako strażnik więzienny. He quickly rose through the ranks. He was good. Przy czym bardzo szybko przechodził te szczeble w tej służbie więziennej. He came up with innovative rehabilitation methods. I był bardzo dobry w tej pracy i znalazł nowe metody rehabilitacji. The prison director of Texas heard about him. I dyrektor więzień w Teksasu usłyszał o nim. He appointed him as assistant governor at Huntsville Prison. I został powołany na asystenta gubernatora więzienia w Huntsville. It was the worst prison in the country. I było to najgorsze więzienie w całym kraju. And when he arrived, he had amazing success. I kiedy będąc na tym stanowisku osiągnął miał wspaniałe sukcesy. But as before, it was his success which undid him. Ale jak tak było poprzednimi razy, jego sukces spowodował jego upadek. There was a prisoner who was reading an old magazine. I był to jeden z więźniów, który czytał starą gazetę. And there in that old magazine, it told the story of Dr. Joseph Sear. I tam w tym magazynie było napisane właśnie o tym doktorze Sear. He went to the prison authorities. Poszedł do zarządu więzienia. The authorities confronted Damara. I zarząd skonfrontował tego Damarę. Damara swore it was not him. I on przysięgał, że to nie był on. He challenged the prison director to a duel with pistols the next morning. Wyzwał dyrektora więzienia na pojedynek na pistolety następnego poranka. But by the next morning he was gone. Ale zanim nastał poranek, już go tam nie było.
Everyone that knew Demara said he had extraordinary talent. Wszyscy, którzy znali Demarę, mówili, że posiadał wspaniały talent. They would have all kept him had he been qualified. I że chętnie by go zatrzymali, gdyby miał odpowiednie kwalifikacje. But he was a fraud. Ale on był oszustem. While he desired to be great, Ale ciągle pragnął, aby być wielkim. he was merely a great imposter. Ale był tylko wielkim oszustem. Until something happened. Aż coś stało się. We're not sure exactly when the change happened. Nie jesteśmy tego pewni, nie wiemy, kiedy ta zmiana nastała. But later in life, he became an ordained minister. Ale później w życiu został ordynowanym kaznodzieją. No longer a fraud, he used his real name. W tym momencie już nie używał oszukańczego imienia. Because it would appear that finally Demara found greatness. I wygląda na to, że Demara w końcu znalazł swoją wielkość. He finished out his working life as an ordained minister, serving others. I skończył tym, że był wyświęconym pastorem, służąc innym. He found greatness in service. Znalazł wielkość poprzez służbę innym. Come with me to Luke chapter 9, verse 48. Otwórzmy nasze Biblię w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział i 48 wiersz. Here in Luke 9, it tells us about an argument that has broken out amongst the disciples. Tutaj czytamy, że o tym, jak uczniowie spierali się, prowadzili pewien spór. The Bible says in verse 48, I tutaj w 48 rozdziale, czy wierszu Biblia nam mówi następujące. an argument started among the disciples as to which one of them would be the greatest. That's 46. I'll keep reading to 48, just to Okay. not confuse you. Jesus, knowing their thoughts, took a little child and had him stand beside him. Then he said to them, whoever welcomes this little child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who sent me. For he who is least among you, he is the greatest. Okay, czytam wiersze od 46 do 48. Przyszło mi teraz na myśl, kto z nich był największy. Jezus zaś, wiedząc o tej myśli ich serc, wziął dziecię i postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by przyjął tą dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. It appears that Jesus knows what they are talking about, but they try to hide it. Wygląda na to, że Jezus wiedział o czym mówią i co chcieli ukryć. Why are they arguing here about who is the greatest? Dlaczego prowadzą spór między sobą, kto z nich jest największy? So let's go back into chapter 8. Chodźmy trochę z powrotem w naszym studium do rozdziału 8. In chapter 8 we discover Jesus who calms the storm. Tutaj w 8 rozdziale znajdujemy, jak Jezus ucisza burzę. Immediately following that, he drives out demons. A zaraz po tym wygania złych duchów. Following that, he resurrects a dead girl. He brings her back to life. A zaraz po tym z martwych wzbudza martwą dziewczynkę. And, by the way, he heals a sick woman as well. I tak przy okazji uzdrawia chorą kobietę. Then as we come over into chapter 9, I właśnie idziemy z powrotem do rozdziału 8. he happens to be 9. he feeds 5,000 people from almost I nothing. tutaj czytamy, że nakarmi 5,000 ludzi prawie niczym. Why wouldn't you want to follow this man who could do anything? Dlaczego nie mielibyśmy naśladować takiego człowieka, który potrafi robić wszystko? And the disciples and the crowds want to follow. I The disciples and the crowds want to follow. I sorry, I just missed that completely.
Just go on. When they follow him, they expect, as our lesson was this morning, that he wanted to establish a kingdom. I kiedy go naśladują, w tym naśladowaniu oczekują, że ustanowi królestwo. And why wouldn't you want to be great in the kingdom of this king? I dlaczego nie chcielibyście być wielkimi w królestwie takiego króla? This king could do anything. Ten król potrafi zrobić wszystko. And so they begin to jockey for position. I w takiej sytuacji zaczynają myśleć o pozycjach. What Jesus does, however, is not what we expect. I to, co Jezus czyni, nie jest to, co byśmy oczekiwali. The disciples are there. Mamy tutaj uczniów. They have confessed, or Peter has confessed, you are the Christ. Tutaj mamy Piotra, który wyznaje, że Ty jesteś Chrystusem. And then he takes just 3 of them. I w tym momencie bierze tylko 3 z nich And they go up a high mountain. i udaje się na wysoką górę. They're in at this point the region of Caesarea Philippi. W tym momencie są w pobliżu Cezarei Filipowej. It's right up there in the north of Israel. Tam na samym górze na północy Izraela. We think that Mount Hermon was the most likely mountain that they climbed. I przypuszczamy, że to była właśnie góra Hermon, na którą się wspięli. Mount Hermon in winter would be snow covered. I w zimie góra Hermon była przykryta śniegiem. So imagine, if you would, the climb up that mountain. Tak, wyobraźcie sobie, że wspinacie się właśnie na tą górę. It would have been the damp of evening. To był wilgotność w powietrzu tego wieczora. The cold as they went higher and higher. I zimno, kiedy wspinali się wyżej i wyżej. And then as they reach the top of the mountain, A kiedy osiągnęli szczyt góry, there is Jesus in prayer again. tam znowu Jezus modlił się. And this is when everything changes. I to jest to, co wszystko zmienia. Come with me again to Luke chapter 9. I tam przeczytajmy o tym w Ewangelii Łukasza 9 rozdział Verse 28. i wiersz 28. About 8 days, about a week after Jesus said this, he took Peter, John and James with him and went up onto a mountain to pray. I tam 28 wiersz. Mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. As he was praying, the appearance of his face changed and his clothes became bright as a flash of lightning. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. Picture it if you will. Matthew says he was as bright as the sun. Wyobraźmy sobie to, co mówi Mateusz, że jego oblicze stało się jasne jak słońce. Mark describes him as whiter than could be bleached. Marek to opisuje tak, jak była twarz stała się biała, jak tylko było to możliwe do wyobrażenia. And here Luke says it's like a flash of lightning. A Łukasz mówi, że twarz jego wyglądała jak zabłysk błyskawicy. And then as it reads on into the next verse, it says 2 men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor talking with Jesus. I w 30 wierszu oto 2 mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz. What we have next is unique to Luke. He's the only one with this detail. A co czytamy dalej jest unikalne, jest tylko o czym pisze Łukasz. It says they spoke about his departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem. I mówi tam, którzy okazali się chwali, mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. And then it says, A potem mówi to. Peter and his companions were very sleepy. Tam mówi, że Piotr i jego towarzysze byli bardzo śpiący. Think about that for a moment. Pomyślcie przez chwilę o tym. Jesus like a flash of lightning. Widzimy Jezusa jako jasnego jak błyskawicę. Moses, Elijah, Mojżesz z jednej strony, Eliasz, and the disciples were sleepy. a uczniowie zmorzeni snem.
at some point they awake properly. W pewnym momencie budzą się. It's interesting as we keep reading. Interesujące jest to, że jak czytamy dalej, It says, but when they became fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. mówi tak, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę Jego i tych dwóch mężów, którzy przy Nim stali. And it poses the question, are we fully awake? I to oczywiście jest pytanie dla nas, czy my jesteśmy w pełni zbudzeni? If Jesus was at work in all his glory, would we see it? Czy Jezus tutaj, gdyby był w pełnej swojej chwale, czy widzielibyśmy Go? Or would we be sleepy like those disciples? Albo może bylibyśmy śpiący, tak jak ci uczniowie. Sometimes we go spiritually to sleep. Czasem usypiamy, wpadamy w sen duchowy. Our minds can become closed to anything new. Nasz umysł potrafi być zamknięty do wszystkiego nowego. And when Jesus works, we need to be woken up. A kiedy Jezus pracuje, my powinniśmy być bardzo otwarci. Sometimes we may just be lethargic. Czasem możemy czuć się jakby w letargu. It's that can't be bothered approach. To jest taki stosunek, wszystko mi jedno, wszystko jest mi obojętne. Or sometimes we may just be comfortable where we just want to stay where we are. A czasem możemy się czuć tak komfortowi, że chcemy zostać tam, gdzie jesteśmy. And so God seeks to wake every one of us up. A Bóg pragnie obudzić nas, każdego z nas. He uses any method that will get through to us. I używa do tego wszystkich metod, które potrafią do nas dotrzeć. So they see his glory. A więc widzimy tutaj, że widzą Jego chwałę. And it says in the next verse there, I w następnym wierszu czytamy: as they were leaving Jesus, Peter said to him, Master, it is good for us to be here. Let us put up 3 shelters, one for you, one for Moses, one for Elijah. And then it says he did not know what he was saying. I w 33 wierszu: a gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, uczyńmy więc 3 namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi i jeden Eliaszowi. Peter is practical, but it is absurd. Tutaj widzimy Piotra, który jest praktyczny, ale jednocześnie absurdalny. Why was Peter and John and James there? Why were Peter and James and John there? Dlaczego tych 3 w ogóle są na tym miejscu? This is at the root of the argument about who is the greatest. To jest korzeń tego, albo przyczyna tego, że oni rozmawiają, który jest z nich największy. What they got to witness was overwhelming. To, czego byli świadkami, jest coś bardzo wielkiego. Now we know that Moses and Elijah were great. Wiemy, że Mojżesz i Eliasz byli wielkimi. Moses is described as the greatest lawgiver, Mojżesz jest opisany jako największy prawodawca, whereas Elijah, maybe he's the greatest of the prophets. a Eliasz jeden z największych proroków. Ellen White describes this picture as future glory in miniature. Ellen White opisuje tą sytuację, tą scenę jako przyszła chwała w miniaturze. In other words, they are getting this glimpse of what the second coming would be like. Tutaj widzimy takie tylko krótkie spojrzenie na to, jak będzie wyglądało powtórne przyjście. When we look forward to the second coming, there'll be 2 groups of people that go with Jesus. Kiedy spoglądamy na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, będą tylko 2 grupy ludzi. There will be those that are resurrected from death. Będą ci, którzy zostaną wzbudzeni z martwych. Mojżesz was resurrected from death. Był z martwych wzbudzony. The other group will be those that do not die
but see Christ come. I drugą grupą będą ci ludzie, którzy nie umrą, ale będą widzieć Jezusa. Elijah did not die. Eliasz nie umarł. He was taken up in a fiery chariot to live with God. Został zabrany w ogniwym powozie, aby żyć z Bogiem. An extraordinary exception to what happens to us. To jest coś niezwykłego, co się stanie nam. But there you have this picture of what we look forward to at the second coming. Ale tutaj jest obraz tego, czego oczekujemy, albo przy powtórnym przyjściu Chrystusa. And then, rather than worrying about huts or shelters, I wtedy zamiast martwić się o jakichś budynkach czy namiotach, a cloud comes and encloses them. przychodzi obłok i przykrywa ich. A cloud often represents the presence of God. I obłok bardzo często reprezentuje obecność Boga. When Moses went up the mountain, he went up Mount Sinai into a cloud. Kiedy Mojżesz udał się na górę Synaj, tam był ogarnięty obłokiem. When Israel walked through the wilderness, Kiedy Izrael maszerował przez pustynię, przez puszczę, a cloud sheltered them by day. ten obłok chronił ich w ciągu dnia. That same cloud became a pillar of fire at night. Ten sam obłok stawał się słupem ognistym w ciągu nocy. And this cloud was no different. It was God present. I ten obłok, który tam się pojawił, nie był inny. Reprezentował obecność Boga. And as we keep reading, I jak czytamy dalej, it says, while he was speaking, a cloud appeared and enveloped them, and they were afraid as they entered the cloud. 34 wiersz. A gdy to mówił, powstał obłok i zacienił ich i zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A voice came from the cloud saying, "This is my son, whom I have chosen. Listen to him." A z obłoku odezwał się głos, ten jest mój syn wybrany, tego słuchajcie. When the voice had spoken, they found that Jesus was alone. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. The disciples kept this to themselves and told no one at that time what they had seen. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili o tym, co widzieli. Peter wanted to stay on that mountaintop forever. Piotr chciał zostać tam na szczycie góry na zawsze. And I reckon if I had Moses and Elijah and Jesus together, I'd want to stay there forever too. Ja też myślę, gdybym widział tam albo miał przy sobie Mojżesza i Eliasza, też chciałbym zostać tam. But William Barclay says it this way. Ale William Barclay mówi w ten sposób. He says we cannot live forever in the moment on the mountain, but we cannot live at all without it. Nie możemy żyć wiecznie tą chwilą na górze, ale bez tej chwili nie możemy żyć w ogóle. And so they descend the mountain. I w tym momencie schodzą z góry. And at the bottom of the mountain they find the rest of the disciples and a crowd. I tam już na dole znajdują resztę uczniów i tłum zgromadzony. And there is a boy who is possessed of an evil spirit. I tam jest jeden chłopiec, który posiada nieczystego ducha. The way it's written, it sounds like this is a setup. I sposób, w jaki to jest napisane, wygląda na to, że wszystko to jest w jakiś sposób przygotowane. The religious leaders still trying to trip the disciples up. Ponieważ przywódcy religijni pragną złapać w jakiś sposób Chrystusa. And indeed they are unable to drive this evil spirit out of him. I ponieważ nie potrafią wygonić tego złego ducha z tego chłopca, And if you look at what happens, they bring this boy to Jesus. i widzimy, jak przyprowadzają tego chłopca do Chrystusa. We begged your disciples to drive this demon out and they can't do it. I mówią, my prosiliśmy twoich uczniów, aby wygonili tego ducha, oni po prostu nie mogli. It's the challenge. What are you going to do with this, Jesus? I to jest wyzwanie dla Chrystusa. Co ty, Chrystusie, z tym potrafisz uczynić? And we see
if we could describe it this way, divine frustration. I tutaj widzimy, jeżeli możemy w ten sposób określić boską frustrację. Verse 41. Czytamy wiersz 41. O unbelieving and perverse generation, says Jesus. How long shall I stay with you and put up with you? Bring your son to me. I tutaj czytamy słowa Jezusa: o rodzie niewierzący i przewrotny, jak długo mam być z wami i mam was znosić? Przyprowadź tutaj syna swego. And even as the boy comes, the spirit leaves him. I jak chłopiec przychodzi, ten zły duch opuszcza go. And it just says there in verse 40, got the wrong glasses on, 43 it might be. And they were all amazed at the greatness of God. Wiersz 43 mówi: zdumiewali się wszyscy nad wielkością Boga. And then there's the verse we started with, the argument. I tutaj jest ten tekst, którym zaczęliśmy. They've gone from the mountain top to the valley. Zeszli ze szczytu góry tam na dół do doliny. And now they want to argue about who is the I greatest. w tym momencie chcą dyskutować, kto z nich jest największy. They've even seen a preview of the second coming. Nawet widzieli w miniaturze drugie przyjście. And we start to get a sense of why Jesus must have been frustrated in that I moment. tutaj widzimy, dlaczego Chrystus był kompletnie sfrustrowany ich postawą. See, the disciples were seeking greatness as the world knew it. I widzimy tutaj, że uczniowie poszukiwali wielkości tak, jak to widzi świat. They are afraid even to ask him about what's happened on the mountain. Oni nawet obawiali się zapytać go, co się stało tam na górze. And here they are, powerless, it would seem, because they're more concerned about being great. I tutaj widzimy ich kompletnie bezmocnych, bez mocy, ponieważ byli obezwładnieni tą rządzą bycia wielkimi. In the next chapter, it records Jesus sending out 72 disciples. W następnym rozdziale czytamy o tym, jak Jezus posyła 72 uczniów. So we know that Jesus had more than just 12 disciples. A więc widzimy z tego, że Jezus posiadał więcej niż 12 uczniów. So maybe the 12 did feel kind of special that they were the select. A może tym 12 dało takie uczucie, że oni byli że byli specjalnie wybrani. But now Jesus has taken 3 of the 12 and gone up a mountain alone to pray. A tutaj widzimy, że Jezus z tych 12 wybrał 3 i udał się na górę, właśnie z 3 na górę. Humanly, you can understand the argument. Tutaj, jeżeli patrzymy z ludzkiego punktu widzenia, możemy zrozumieć ten spór. Does that mean those 3 are somehow more special than me? Czy to oznacza, że tych 3 są bardziej specjalni niż ja? You know, it was James and John's mother who say, "Hey, Jesus, can these men sit at your left and right?" Pamiętamy, jak tam jeden z nich powiedział, że czy tych 2 moich synów może siedzieć po jednej i po drugiej twojej stronie? The interesting thing is just before Jesus goes up the mountain, Interesującą rzeczą jest, że zanim Jezus wychodzi na tą górę, he predicts his coming death. on przepowiada swoją nadchodzącą śmierć. The greatest thing that Jesus was yet to do was to die for us. Największą rzeczą, którą Jezus jeszcze miał uczynić, jest to, że miał umrzeć za nas. He's trying to teach and demonstrate greatness comes through service. I tutaj chciał zademonstrować, że prawdziwa wielkość pochodzi albo przychodzi poprzez służbę. And they just want to argue with each other. A oni tylko chcieli tutaj dyskutować między sobą. And so he takes that little child I tutaj bierze to małe dziecko and says to them, "Whoever is least among you, i mówi w ten sposób, kto z was jest najmniejszy, he is the greatest." ten jest największy.
If you have ever sat in this church and felt like you are the least of the least, Jeżeli kiedykolwiek siedzicie w tym kościele i myślicie, że jesteście najmniejsi z najmniejszych, maybe you have begun to find greatness in the kingdom. może w ten sposób znaleźliście albo znajdujecie wielkość w Jego Królestwie. Whoever welcomes this little child, he says, Ktokolwiek przyjmuje to małe dziecko, welcomes me. przyjmuje mnie. Children are often the ones that are invisible. Dzieci bardzo często są tymi, których najmniej widzimy. We want things to be quiet so we can listen. Chcemy, aby byli po cichu i raczej słuchali. And Jesus says, if you welcome the little child, you welcome me. A Jezus mówi, jeżeli przyjmujecie to małe dziecko, przyjmujecie również mnie. Ferdinand Waldo de Mara was determined to be great. W końcu ten Demara, o którym mówiliśmy, zdecydował, że chce być wielkim. But when he finally found greatness, Ale w końcu znalazł swoją wielkość. it was as a nobody serving God. Był jak nikt służący Bogu. No longer was he a great impostor or a great surgeon. Nikt już nie był więcej tym wielkim oszustem czy wielkim chirurgiem. He was just a humble man serving God. Był tylko pokornym mężczyzną, człowiekiem, który służył Bogu. So let me finish with just a couple of lessons that I see coming out of this story. Pozwólcie, że zakończę wyciągając kilka lekcji, które wypływają z tej historii. So lesson number 1. A więc lekcja numer 1. Lord, wake me up. Panie, obudź mnie. Wake me up that I might see what I need to see. Proszę, obudź mnie, abym widział to, co mam widzieć. Because if we are awake, we will find Jesus and we will follow him anywhere. Ponieważ jeżeli będziemy przebudzeni, wtedy będziemy mogli znaleźć Jezusa i naśladować Go. Lesson number 2 is about prayer. Lekcja numer 2 jest o modlitwie. Lord, help me to pray like you do. Proszę, Panie, pozwól mi modlić się tak, jak Ty to czynisz. Jesus needed a daily connection with the Father. Jezus potrzebował codziennego kontaktu z Ojcem. And I imagine sometimes I can do life without prayer. A ja, czy mogę sobie wyobrazić czasem życie bez modlitwy? The disciples were so impressed by Jesus' prayer life, they came to him and said, teach us to pray. I uczniowie byli wrażenie, które wywarła modlitwa Jezusa na uczniach była taka, że przyszli do Niego i prosili Go, naucz nas modlić się. Lesson number 3. Lekcja numer 3. Seek Jesus first. Poszukuj Jezusa na pierwszym miejscu. Seeing he taught it, it's good advice. Ponieważ to uczył, wygląda na to, że to jest dobra rada. But it's not about competing with one another to be greater. Ale to nie oznacza, że jest tu jakaś konkurencja, aby być większym. It's about getting down on our knees and washing one another's feet. Polega to na tym, że upadniemy na nasze kolana i umyjemy nogi drugiemu. Serving. Służba. Lesson number 4 and final lesson. I lekcja numer 4 jako ostatnia. Being on that mountaintop must have been the most amazing experience. Będąc na szczycie tej góry, musiało to być wspaniałe doświadczenie. In our walk with God, we need the mountaintops. W naszej podróży z Panem potrzebujemy bycia czasem na szczycie góry. But we also need to realize we can't stay on the mountaintop. Ale również potrzebujemy zrozumieć, że tam nie możemy długo zostać. But pray that God gives us the mountaintop experiences. Ale módlmy się, aby Bóg nam dał doświadczenie, które przeżyliśmy na szczycie góry. Because it's those moments Ponieważ właśnie te momenty that help us survive through the valleys. pomagają nam przetrwać to, co możemy doświadczyć w dolinach. May God bless you all. Niech Bóg was wszystkich błogosławi.